Cześć kochani, ostatnio poczułam taką nieodzowną potrzebę porozmawiania sobie z Wami troszeczkę i myślę, że fakt, iż kupiłam sobie krosno jest świetnym pretekstem do tego, aby nagrać ten filmik. Chciałabym sobie z Wami troszeczkę na temat tego krosna porozmawiać. Opowiem Wam o tym, co kupiłam i co mi się tak naprawdę przytrafiło. Natomiast na pewno nie będę Wam tutaj mówiła o swojej opinii na temat tego krosna. Nie będę Wam tutaj pokazywała dokładnie, jak go zmontować, jak zmieniać ramy, z uwagi na to, że to jest chyba temat na osobny filmik. Ja testuję to krosno od jakichś 3 tygodni, w momencie kiedy nagrywam ten filmik i uważam, że to jeszcze nie jest odpowiednia pora, aby przekazać Wam taką szczerą i wiarygodną opinię. Dlatego na razie jeszcze tej opinii Wam nie wyrażę, choć pokrótce powiem, co ja o tym sądzę. Zacznijmy od tego, że ja zawsze się wahałam nad kupnem krosna, bo na Tamborgu było mi o wiele łatwiej z uwagi na to, że moja córka ma tyle lat, ile ma i wszystko mi zabiera, wszystko się tam, wiecie, czepia się i nie mam za bardzo możliwości wyszywania. No ale w moim życiu akurat tak się złożyło, że stwierdziłam, że dobra, odżałuję sobie te pieniądze i kupię krosno. Ale gdzieś tam z tyłu głowy w dalszym ciągu była jakaś taka myśl, że mogą to być stracone pieniądze. Więc wpadłam na pomysł, że kupię sobie krosno używane. No i upatrzyłam sobie arabeskę, bociana dokładnie. Jak sobie tak patrzyłam na wygląd tego krosna, to wydawało mi się, że jest to krosno po prostu stworzone dla mnie. No i uznałam, że takowe sobie kupię. No i znalazłam nawet jedną panią, która sprzedawała używane krosno. Napisałam do niej, czy oferta jest jeszcze dostępna. Powiedziała mi, że tak. Napisałam do niej, że w takim razie bardzo bym chciała kupić. Dogadałyśmy się co do ceny, no i zapytałam, czy można wystawić przez tak jakby OLX-a, przez te, wiecie, przesyłki OLX, żeby było trochę taniej za przesyłkę. No i ta pani mi napisała, że no niby można, ale że nie będzie taniej przesyłki, bo krosno jest duże i to mnie trochę zdziwiło, no bo inne krosna były normalnie wystawione na OLX-ie z tanią przesyłką i nie było żadnego problemu, a tutaj u tej pani nagle problem, bo nie ma taniej przesyłki. No ale uznałam, że okej, nie czepiam się, no i napisałam, że okej, w takim razie kupię z normalną przesyłką i żeby mi podała numer konta. I słuchajcie, ja wchodzę do banku, wpisuję dane, a ta pani mi pisze krosno sprzedane. I ja się jej pytam, jak sprzedane, skoro ja napisałam jasno i wyraźnie, że ja to krosno kupuję, dostałam już numer konta, chciałam zrobić przelew i co? I jakby mi to napisała minutę później, to ja już bym jej wysłała pieniądze za krosno, które sprzedała komuś innemu. No w ogóle paranoja jakaś. Potem czekałam bardzo długo, szukałam ofert, kto by mógł sprzedać takowe krosno, ale takich ofert nie było. Ja sobie już kiedyś upatrzyłam właśnie dwie panie i stwierdziłam, że u pani A kupię sobie krosno, a u pani B kupię sobie ramę. No i znalazłam, po prostu wszyscy polecają, mówię, a kupię sobie. Ale jak przyszło co do czego, to zapomniałam, jak pani A się nazywała, czyli ta pani od krosna. I znalazłam jakąś inną. Patrzę, opinie, wszystkie pozytywne, w ogóle dużo osób poleca, wszystko ładnie, pięknie. No to mówię, że okej, zamówię. No i napisałam pani, że chciałabym zamówić arabeskę bociana, do tego ramę tam 56 na nie wiem ile, mało istotne akurat. No i drugą ramę chciałabym 110, no i do tego 2 komplety naciągów bocznych. Różowe i czarne. Dokładnie tak napisałam. No i pani, że super, tam mi powiedziała, że się może chwiać ta cała, wiecie, konstrukcja, bo to duża rama. Powiedziała mi o tych klipsach, że potrzebuje ich więcej do tej ramy 110, że te same klipsy z tej mniejszej ramy to będzie za mało. Więc tam dobiłyśmy targu, wszystko ok. Pani miała mi to wysłać chyba po 2 dniach. Czekałam na tą paczkę tydzień, nie odzywałam się nic, że tam dłużej, mówię okej, poczekam, może coś jej wypadło w życiu, różnie się zdarza. Dostaję paczkę
I pierwsze co, widzę, że nie ma jednej pary naciągów bocznych, są tylko różowe, więc piszę do tej pani, dlaczego nie ma moich naciągów, skoro ja zamawiałam. No to ta pani mi powiedziała, że to było jakieś niedomówienie, że ja zapłaciłam tylko za jedną parę, bo jak jej napisałam, że chcę tak jakby 2 naciągi boczne, 2 komplety, to ona myślała, że chcę po prostu 2 gumki do jednej ramy, a ja chciałam na 2 ramy, czyli 4 gumeczki. Dla mnie to było logiczne, tak? Kupuję krosno 2 ramy, no to 2 komplety naciągów bocznych. No ale dobra, pani mi powiedziała, że zapłaciłam tylko za jedne, więc mówię, dobra, to niech mi pani to wyśle. Od razu zrobiłam przelew. Ok, no i rozpakowuję paczkę dalej. No i tak mi jakoś mało tych elementów w tej paczce, ale mówię, no ja się nie znam, w sumie pierwsze krosno, co też pisałam tej pani, że mam pierwsze krosno, no i że to będzie moje pierwsze krosno. No i ta pani tam wtedy nic mi nie odpisała. W każdym razie składam najpierw ramę 110. Składam i ząg. Rama jest źle zrobiona. Mówię, o nie, dlaczego ta rama się nie chce złożyć? Na siłę próbuję to tamto. Piszę do tej pani, co z tą ramą, dlaczego to się nie składa, czy to tak ma być? Pani mi odpisuje, że nie, to tak ma nie być. No ale cisza. Mówię, dobra, to składam drugą ramę. Ja do składania drugiej ramy, a ja nie mam części. I zostało mi tak jakby, po złożeniu pierwszej ramy, zostały mi te kółeczka, górna tak jakby belka, dolna belka i przedłużenie, czyli to takie na samej górze, ta belka taka wyżej. No i mówię, dlaczego nie ma części, piszę do tej pani, ale o ile wcześniej mi ta pani odpisywała normalnie, no to później, wiecie, 0 kontaktu. I ja piszę jak grochem o ścianę, 0 odpowiedzi. Minął 1 dzień, minął 2 dzień, minął 3 dzień. W końcu przypominam się tej pani, czy możemy wyjaśnić tą sytuację i o co tutaj chodzi. No i ta pani mi powiedziała, żeby się z nią kontaktować telefonicznie, więc zadzwoniłam do tej pani kulturalnie, miło. No i się pytam, dlaczego zaistniała taka sytuacja, o co tutaj chodzi. No i pani zaproponowała, żebym wysłała te elementy, które nie pasują, na jej koszt. Ona mi to naprawi. No i pytam się, dlaczego ta rama jest niekompletna. No i ta pani mi wytłumaczyła, że ona sprzedaje te jakby ramę 110, ale nie pełną ramę, tylko samo przedłużenie tak jakby do tej ramy, czyli sprzedaje części, ale żeby mieć tą ramę, to musicie mieć już jakąś ramę w domu i sobie te ramy złączyć. No i wszystko by było dobrze, gdybym ja to wiedziała od początku, bo ja kupując ramę, myślę, że kupuję ramę, a nie, że kupuję połowę ramy. Tym bardziej, że tak jak mówiłam wcześniej, napisałam tej pani wcześniej, że to jest moje pierwsze krosno, nie mam żadnego krosna, nie mam ramy, bo to, co tam miałam, jakiegoś chiński bubel, to w ogóle się do niczego nie nadaje. Więc ta pani o tym wiedziała. No i zaczęłam sobie z tą panią rozmawiać, dlaczego taka sytuacja i tak dalej. Powiedziała mi, że nie będę już odsyłać tej części, które się nie zgadzają, że już nie będę nikogo naciągać na koszty. Ja sobie to sama naprawię, jakoś sobie z tym poradzę. No to ta pani powiedziała, że okej. Powiedziała mi też, że nie może mi załatwić tych śrubek, bo nie może ich nigdzie dokupić. W każdym razie powiedziała, że następnego dnia paczkę mi wyśle. Ja na tą drugą paczkę znowu czekałam tydzień, aż ona do mnie przyjdzie, nawet ponad tydzień. Dlatego, że ta pani miała mi ją wysłać tak jakby następnego dnia, czyli we wtorek, a ja tą paczkę dostałam dopiero w następnym tygodniu, w piątek. Więc trochę sobie na nią poczekałam. No i okazało się, że pani mi wysłała te naciągi boczne, za które zapłaciłam i dodatkowo dostałam jedną małą ramę od Arabeski oryginalną, w której po prostu mogłam sobie wziąć boczki i wszystkie śrubki, więc mogłam złożyć drugą ramę, więc ja byłam zadowolona. No i finalnie wszystko skończyło się dobrze, ale ja sobie zaczęłam trochę bardziej grzebać na temat tej pani. I okazało się, że ona ma bardzo dużo negatywnych opinii, tylko że za każdym razem to jest zamiatane pod dywan. Za każdym razem, jak dziewczyny gdzieś tam się odzywają na Facebooku, piszą swoje opinie, to cała reszta dziewczyn po prostu linczuje te osoby za to, że wyraziły swoją opinię i że jak mogły coś takiego powiedzieć na temat tej pani. I później, kiedy na Instagramie gdzieś tam Wam wspominałam o tej sytuacji, to dziewczyny się mnie pytały,
a pewnie kupowałaś u tej pani. I ja mówię, że no tak, a skąd wiedziałaś? A potem była odpowiedź, bo ja też kupowałam i też miałam taką sytuację, więc to jest trochę nie fair, że wszystko jest zamiatane pod dywan i potem są osoby takie jak ja, które kupują swoje pierwsze krosna i nie są zadowolone. Jeżeli chodzi o samo krosno, to wszystko jest naprawdę super, natomiast no, mam zażalenia co do tej ramy. Myślę, że pani powinna wytłumaczyć, jeżeli sprzedaje tylko połowę ramy, że to jest połowa ramy i myślę, że ta pani nie powinna również obiecywać, że wyślę ci jutro, skoro nie ma zamiaru tego wysłać jutro, bo jak ja bym wiedziała, że wyśle mi to pani w tym tygodniu, to ja bym sobie czekała spokojnie, ale kiedy ktoś mi mówi, że wyślę ci jutro, no to ja czekam, żeby ta paczka była jutro wysłana. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Ja tego w żaden sposób nie mówię w jakimś złym kontekście, nie chcę nikomu zaszkodzić, natomiast wiecie, że ja lubię Wam polecać sklepy czy osoby, od których warto coś kupić, ale chciałabym móc również otwarcie mówić o tym, kogo nie polecam, bo uważam, że my w świecie hafciarskim powinnyśmy się wspierać, pomagać sobie i przede wszystkim doradzać sobie, a nie robić sobie pod górkę i moim zdaniem każdy powinien uszanować opinię drugiej osoby, a nie linczować ją za to, że powiedziała coś nie tak na temat tej i tej osoby. Ja rozumiem, że pomyłki się zdarzają, że no różnie bywa w życiu, ale kiedy każda kolejna osoba ma podobną sytuację, ja tych dziewczyn na Instagramie miałam naprawdę dość sporo, które kupowały ramy i była taka sama sytuacja jak u mnie, albo bardzo podobna, że tam pani nie odpisywała, że były pieniądze przelane, a w ogóle zero odzewu, trzeba czekać 2-3 tygodnie na paczkę, która nawet nie została wysłana, a miała zostać wysłana 1 dzień później. Naprawdę tego jest sporo. Myślę, że jakby tak wszystkie dziewczyny się zebrały do kupy i wystawiły tej pani opinię, to na pewno by się niełatwo pozbierała, gdyby to wszystko sobie przeczytała. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, nie chcę tutaj nikomu zaszkodzić. Chciałabym tylko, żeby ta pani sobie wzięła to wszystko do serca, żeby sobie to wszystko przemyślała, bo kiedy ja nie mam możliwości wysłać paczki, to mówię wprost, że ja ci tej paczki nie wyślę, ewentualnie wyślę ją w ciągu 2 tygodni, a nie obiecuję nie wiadomo co. Tak samo właśnie z tą ramą. Nie wiem, czy u innych dziewczyn też tak jest, że się zamawia ramę, a dostaje się pół. Być może tak, być może nie, nie wiem, nie kupowałam. Ta pani mi też mówiła, że ona po prostu myślała, że ja sobie z tych 2 ram zrobię jedną i że ja nie potrzebuję mieć wszystkich części, a ja po prostu chciałam mieć 2 ramy, więc to była taka po prostu wielka, to było jedno wielkie po prostu takie niedomówienie. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i przede wszystkim, czy mieliście podobne sytuacje. Jeżeli chcecie, to nie wiem, możecie napisać z kim, jeżeli nie, to nie. W każdym razie jestem ciekawa, ile osób tak naprawdę miało podobne przypadki. Ile razy spotkałyście się z tym, że właśnie ktoś Was traktował tak, a nie inaczej. Ja też bardzo często dostaję od Was wiadomości, że wiadomo, że Twoje paczki to będą idealne, bo każdy wie, że nagrywasz na YouTubie i nikt nie chce Ci podpaść. I no jak widzicie, nie. Nie każdy być może mnie zna, choć większość osób wie, że ja to ja, nawet tam na Facebooku prywatnym wiecie, że ja to ja i często nawet do mnie ktoś tam pisze na prywatnym Facebooku, więc wiecie, widocznie nie wiem, czy ta pani nie wiedziała, czy nie. W każdym razie ja tutaj nie proszę o żadne jakieś specjalne traktowanie, ale właśnie często dostaję od Was takie zarzuty, że Twoje paczki są idealne, bo Ty nagrywasz na YouTubie. No nie są idealne, nie wszystkie są idealne, jak widzicie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dajcie znać, co sądzicie o tym, co Wam powiedziałam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!